freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj sobie nagramy filmik o maruderach, a także o barbarzyńcach. Czyli jakimi ja setupami robię maruderów, też barbarzyńców i w jaki, jakby tak powiedzieć, też sobie tutaj ich sposób układam. Nie będę ukrywał, ja mam parę takich jakby setupów. Mam setup, który robię pod barbarzyńców typowo, jakby tak powiedzieć, na KD. Mam setup, który robię typowo pod maruderów na pre-KVK. A także mam setup troszeczkę tam zmieniany niż z tym pierwszym setupem, który zmieniam sobie na barbarzyńców już na KVK. Też mam taki jeden setup i też to sobie tam zawsze tworzę pomalutku. I pewnie już widzieliście, jak na przykład pojawia się zbijanie, jakby tak powiedzieć, jak największej ilości maruderów podczas czasu. Więc też taki mam, tam nawet ma filmik o tym nagrywałem, więc możecie zobaczyć. Ogólnie przejdźmy sobie do setupu, który ja mniej więcej tutaj tak używam co jakiś czas, bo nie będę ukrywał, że przez cały czas, ale użyjemy sobie tutaj 5. Robię ten filmik też z tego względu, bo mnie parę osób o to prosiło, żeby nagrać jakiś filmik na temat tego, jak sobie ja tych maruderów tam przygotowuję, robię i czy to też jest, wiecie, przeżywalne, czy to ma sens. Wiadomo, podstawą przy takich maruderach, przy tych dowódcach jest oczywiście też drzewko. Może zacznijmy od tego, że drzewko talentów. Czyli na przykład, jeżeli mam Ethelfledę, tu akurat na Ethelfledzie mam inny niż normalnie gram formację, ale może wam to pokażę bardziej na przykładzie KO. Kiedy mam na przykład w talentach, zawsze w talentach staram się, żeby mieć te talenty tu ustawione pod pokój. Tu akurat mam troszeczkę bardziej tak więcej tych rzeczy, ale zawsze staram się, żeby to one były jakby tak powiedzieć najszybsze. Tu KO nie jest jakiś tam top 3 speed, bo mógłby tutaj mógłbym go tak troszeczkę zboostować, ale to już nie chodzi o to. Bardziej chodzi o to, żebyście jak najmniej oddziałów, które zbija barbarzyństwo, jak najmniej zbierało punktów akcji. To jest najważniejszy, jeden z najważniejszych skilli takich, gdzie zbijamy tych barbarzyńców, prawda? Żeby jak najwięcej tych AP nam schodziło. Jak zobaczycie na przykład tutaj w tym czerwonym, no to ja akurat tu wykorzystywałem bardziej taki setup też do przeżywania, bo to akurat był ten setup, który tutaj widzicie, to był setup, który wykorzystywałem do pre-KVK maruderów i patrzyłem na to, żeby to też dobrze biło i też dobrze leczyło. Nie żadną tajemnicą, że pani Ethelfleda i Huo to jest jeden z takich lepszych marszy, które ja wykorzystywałem i to mi się zawsze tym wygodnie grało, ale też jest szybkie i na tym też bazowałem, żeby te marsze teraz, które tutaj widzicie, też czekajcie, myślę jeszcze raz. Tak, tutaj widzicie to, żeby one były szybkie. Tu akurat będziecie mieli troszkę zakrzywione te speedy, bo mamy już tam, wiecie, z kryształów technologię, ale żeby one były szybkie. No KO wiadomo by było, że będzie najszybszy. Akurat tu już w 6 marsznie, ale tu już Budika. Ja tą Budikę kiedyś zlewałem. Wszedłem w Belizariusza, ale Belizariusz strasznie, zwykły Belizariusz, Belizariusz bardzo szybko schodził. No ja mówię, dobra, kurde, nie będę w to szedł, bo Belizariusz schodzi, a Budika też robił fajny damage na barbarzyńcach. Zawsze patrzyłem przede wszystkim też na to, jeżeli mamy na przykład maruderów u Ethelfledy, no to patrzyłem na to, żeby ona też miała daną formację. Tu akurat na niej wam nie pokażę, bo ona ma, jak robię maruderów, ona się nadpisuje, ale pokażę wam może, jak to wygląda u Ethelfledy, jak to wygląda na przykład u KO też, gdzie poza szybkością ja też patrzę sobie na więcej i patrzę na to, żeby te jednostki miały też obrażenia do barbarzyńców. Już wam powiem? Tak. Obrażenia do barbarzyńców. Oczywiście poza talentami też się na to tyczy inskrypcja, wiadomo tam jeżeli chodzi o gear też ma tam jakieś znaczenie, ale jeżeli chodzi o talent, jeżeli chodzi o formację, inskrypcję, to naprawdę to jest ważne. Ja powiem, że pierwszy, drugi, trzeci, czy też czwarty marsz byłem pewny swojego wyboru i uważam, że to jest naprawdę dobre rozwiązanie, tym bardziej, że mogę dużo chodzić i wiecie, armia raczej nie schodzi z życia, bo taka jest prawda, kiedy tej pre-KVK robiłem. Nad 5. marszem się bardzo zastanawiałem, czy zostawić Budikę z Pelagiuszem, czy dać Budikę z Joanną,
bo też taką możliwość miałem dać ranną. Tutaj dużo ludzi polecało Tekedy, no ja Tekedy niestety nie mam jakby tak zrobionego, więc w niego nie szedłem. Więc ja w końcu ostatecznie wybrałem Belizariusza, stwierdziłem, że single target też robi fajną opcję. No i Belizariusz też fajnie się tam jakby tak nadpisywał z talentami, więc stwierdziłem, że okej, może być Belizariusz, ale jeżeli ktoś z was wybierze Telfledę, znaczy nie Telfledę, tylko przepraszam, wybierze sobie Joanny do bufowania wszystkich, to też jest bardzo moim zdaniem fajna opcja. I to był mój taki, jakby tak powiedzieć, to były takie moje marsze, które na pre-KVK stosowałem. Tutaj macie kolejne marsze, które już stosowałem bardziej na takich klasycznych barbarzyńców, którzy są w okresie owym w Kingslandzie. No i tak widzicie, pierwsza dwójka się nie zmieniła. W trzeciej mamy już Belizariusza z Mulan. W czwartej mamy już Daishio Kan, tak, chyba dobrze mówię, z Budiką. No i KO z Keirą. Z tym KO ale to wiem, że mógłbym sobie pozmieniać, ale tu bardziej patrzyłem, żeby tych barbarzyńców sobie zbijać na pełnym chillu. Chociaż to one i tak schodzą. Ja pamiętam, że robię czasem tych barbarzyńców w Kingslandzie, przepraszam, w Starym Królestwie na samych te czwórkach, bo te piątkami to schodzi mi ten 24-25 poziom bardzo szybko. Ale to jest akurat taki setup, który ja sobie tutaj działałem, jeżeli chodzi o Telfledę, Huo, Lothar, Mina, Belim, Mulan, Daishiokan i Budika, Kao i Keira. Też tutaj mógłbym porobić zmian, nie będę ukrywał, że nie. I kolejnym takim setupem, który grałem, tutaj niestety tego nie mam zapisanego, ale to jest setup, który bardziej się polega na speedzie. Czyli tak jak wam pokazywałem wcześniej, czyli jeżeli patrzyłem na to, że mieliśmy event, gdzie wbijamy barbarzyńców na czas, ja muszę do nich szybko dochodzić, żeby ich zbijać i też wyznaczać sobie trasę, no to ja też patrzyłem na to, tak jak wam wcześniej pokazywałem, czyli na szybkość marszu i też jeżeli chodzi o obrażenia barbarzyńcom. Zawsze patrzyłem na to, jeżeli dopasowałem właśnie pod taki event, tak? Też patrzyłem, tak jak zobaczycie sobie na przykład u KO lub też u Miny chyba nie, ale u KO zobaczycie sobie, tak. Ja patrzyłem też na to, żeby przy inskrypcjach zawsze się pojawiało obrazowanie barbarzyńcom 5%. Żeby też zadawało się, tak widzicie tutaj w każdym mam jakieś obrażenia do barbarzyńcy. Już patrzyłem tylko stricte to, wiecie, żeby to było tylko żeby te inskrypcje gdzieś tam sobie przechomikować i mieć je na ten. No i oczywiście formacja, szybkość marszu 5% mi się zdaje, że to jest bardzo dobre, jeżeli zbijamy maruderów na speeda. Więc, czy też uczestniczymy w evencie Lothara, gdzie no, szybkość jest bardzo ważna, no i też, żeby te obrażenia też robiły swoje, prawda? Więc tak, tutaj widzicie, ja polegałem też na tym. Wiem, że też gracze stosują, oczywiście, tak, tutaj macie obrażenia barwę 10% plus 3 z ekspertyzy, czy to nazwijmy, nie wiem, update'u. To dropie, jak dobrze pamiętam, chyba na Lotharach, chyba tak, na Lotharze chyba to pamiętam, że to można było dropić. No i tu akurat ten akcesorium mi się przydaje bardzo, ale wiem, że dużo graczy, żeby być jeszcze szybszym i żeby więcej jeszcze tutaj zrobić, to oni używają setu burzy. A set burzy, głównie gracze z KVK1 i z KVK będą znali. Czekajcie, czy ja wam ten set burzy pokażę? Chyba tak. Czekajcie. Można wykuć, nie, to nie set burzy, chyba go nawet nie mam. No, nie mam setu burzy, ale o. Ale tak wygląda ogólnie set burzy. I popatrzcie, tu bardziej chodzi, jak ktoś gra na te statystyki, no to wiadomo, musi mieć head, chest, glowsy i buty. Musi mieć setowe. No i tutaj macie atak o dział 2% plus 4% szybkość marszu. Naprawdę daje dużo. Oprócz tego, każdy, jak sobie przyjrzycie sobie set burzy, daje nam szybkość marszu, więc to jest bardzo dobre takie, jeżeli chcemy właśnie na pre-KVK robić speedruny, nie patrzymy tam na przeżywalność, a przede wszystkim na właśnie eventy, gdzie zbijamy tych barbarzyńców. Więc to jest takim, moim zdaniem, bardzo, bardzo fajną opcją. Jeżeli ktoś ma na to czas, żeby to zainwestować, no wiadomo, to potem ten set burzy możecie sobie przerobić z powrotem i korzystać z materiałów, ale ja znowu ten set burzy nie szedłem z tego, chociaż mogłem, bo stwierdziłem, po co ja go mam robić? Jeżeli ja go używam tylko na barbach,
w dawnym okresie, a potem trzeba go skancelować, a materiały mi się przydadzą, nawet że to są niebieskie, a żal golda stracać, więc stwierdziłem, że dobra, odpuszczam ten temat, nie ma sensu tego drążyć, po prostu ja patrzę wszystkim, jak robię na speeda, czy jakiekolwiek szybkie eventy związane z barbarzyńcami, maruderami, to robię je właśnie tak, żeby mieć jak najlepsze obrażenia do barbarzyńców i jak najlepsze, jak najlepszą szybkość, bo to jest moim zdaniem bardzo, bardzo przydatne. No i ja też staram się zawsze, jak robię właśnie jakiś tam na event na szybkość, no to staram się jakby wyznaczyć jakoś tutaj linię, gdzie ja to będę robił i sobie czaskał. Jeżeli chodzi o standardowych barbarzyńców, robię to samo, tylko że przy standardowych barbarzyńcach, ja jestem na KVK, gram troszeczkę inaczej. Ja ogólnie stosuję sobie taką opcję, że ja się staram sobie je łańcuchować, czy łańcuszkować. Tu akurat mamy Huo, albo sobie używam sobie z Isongiem, albo sobie używam z Ryszarda, podmieniam z Dylianga. I ja sobie robię takie łańcuszki. Normalnie ludzie różnie zaczynają, w zależności jak te łańcuszki się tu układają. Niektórzy by pewnie zaczęli od 42 do 41, 46, 43, 44, no robiliby takie łańcuszki, wiecie, w tą stronę. Zobaczmy sobie tutaj, ten pójdzie tu, a tego puścimy tutaj. Ja ogólnie się staram te łańcuszki zrobić, ale nie zawsze to wypada, uda się zrobić, no bo wiecie jak to w grze wygląda, że ktoś przyjdzie i tam będzie gdzieś tam, wiecie, snera ubił i tutaj w ustawie, uderzył. Ten gdzie doszedł, ten doszedł już tu. Zobaczymy jak tutaj odbije. Huo da radę tutaj sobie upgrade'nąć, da, dobra, Huo ten, już mamy już tam marka. I ogólnie łańcuszkowanie więcej niż tam na 10 to mnie to jakoś, nie wiem, jakoś nie rajcuje. Ja sam łańcuszkuję po 4-5 to mi wystarcza, powiem wam szczerze. I tu już ten zbijamy. No i teraz co, powiem iść w górę, nie? Tu też troszeczkę się przesuniemy. Może się uda, żeby doszły do mnie. Tak, powinien udać się, czy nie? Nie udało się łańcuszek. Widzicie, czasem jest takie ryzyko, że łańcuszek się nie udaje, ale to jest normalne, powiem wam, że ja już to przerabiałem tyle razy, że stwierdziłem, że już nie ma czym się tak poddawać, bo te łańcuszki są naprawdę spoko. Tutaj może się uda zahaczyć z Lianga AOE. Mam taką nadzieję. Tutaj już mamy coś zahaczone, lekko tu. Jeżeli się uda lekko tu, to będziemy w domu. No już mamy, widzicie, tutaj mamy 3 targety. Tutaj będziemy mieli też 3 targety. Potem może się uda jeszcze tu zahaczyć 42, zobaczymy jak się zbije to. Tutaj już nie chcę iść w górę, żeby stracić te, chcę, żeby to zbiło się. Potem sobie zahaczymy tą górę. Ale tak widzicie, ja akurat takimi robię setupami. Patrzę, żeby było na OE. Już niestety nie patrzę tutaj na to, żebym miał te talenty, o których wam mówiłem, żeby było tam 10, znaczy więcej mniej AP za zbijanie tych barbów. Niestety już na to ja aż tak bardzo nie patrzę. Musicie mi niestety wybaczyć, bo nie patrzę z tego względu, że tutaj już jak jest to łańcuszkowanie, no to ja nie mogę sobie, może tu się uda zrobić kolejny łańcuszek do 47. Zobaczymy. Tutaj, żeby ten dół wszedł, to pójdziemy sobie do 47. Widzicie, i łańcuszek mi poszedł się. Bo za bardzo chciałem, nie? No i kolejne mi idą punkty. I papa. No nie zawsze ten łańcuszek idzie, bo czasem za bardzo się przeliczę. I ten łańcuszek mi się zrywa. Ja teraz sobie robiłem tak po 20, tak lekko. Zależy, wiecie, jak się też ułoży i jak patrzyłem na telefon, to też na komputer, bo nie będę ukrywał, że czasem jest tak, że my tak widzicie? I on odszedł w tym momencie. On odszedł totalnie. Więc ja teraz mogę sobie 47 uderzyć i swarmować 47. Znaczy swarmować, atakować na OE na 2. No trudno, czasem tak bywa, że nawet jak chcemy zrobić jakiś tam fajny łańcuszek na żywo, to nie wypala. To nie pierwszy raz. Jest tak, ale no ogólnie maruderów ja sobie tak robię z takimi łańcuszkami. Wiem, że też niektórzy grają na Martela, wiem, że też niektórzy wykorzystują lapu, ogólnie wykorzystują dowódców, którzy robią AOE, a też są wytrzymalsi, więc Isong z Liang to jest taka klasa, jakby tak, to są takie postacie, które są oklepane na barbarzycach, gdzie się je chainuje, zbija, wiecie, nie lecimy nie wiadomo ile AP, tak? Wiem, że na przykład
Wiem, że na przykład niektórzy wykorzystywali właśnie wspomnianego Lapu-Lapu, bo Lapu-Lapu też robi damage, też zahaczy i też jest, można powiedzieć, w miarę wytrzymały. Widziałem was, że z Zenobia Lapu-Lapu niektórzy grali, więc to nie jest zły setup też, więc no, to co dużo mówić. Tam coś zostało jeszcze AP, a już mało. Nie wiem, czy to odpuścimy tutaj. Ale jest tak robię. Ja ogólnie mam taką taktykę zawsze, jak się przygotowuję na tym maruderów, że ja sobie wyczekuję sobie bardzo dużo pre-KVK potionów, na pre-KVK potionów, a potem po prostu cisnę już sobie w KVK, właśnie chainuję, zrobić ten. Ja tutaj nie mam nie wiadomo jakichś tam statystyk, jeżeli chodzi o honor, bo się nauczyłem już tyle razy gram, że nawet jak wcisnę ten honor i jestem w tej topie, zawsze jakieś tam whale próbują to przebić, przepchać, no i to zawsze się kończy na takim miejscu, jak się kończy, że jesteś albo w 10, albo poza 20, no wiecie, czasem tak bywa, prawda, jeżeli chodzi o maruderów. Tutaj chyba w sumie wszystko wam powiedziałem. Kwestia giru, kwestia inskrypcji, kwestia ogólnie gry na różne marsze. Jak będzie jakiś event ze speedem, to ja wam też nagram oddzielny filmik jeszcze o samym tym. Oczywiście zdaje się, ja już to pokazywałem wam w evencie o maruderach, gdzie robiło się ich na speeda, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Może tak było, może nie, już naprawdę nie pamiętam. I w sumie chyba wszystko na temat tych maruderów wam powiedziałem. Jakoś tak nie ma tego nie wiadomo jak dużo, ale staram się sobie po prostu ich robić, nabijać punkty. No i wiadomo, tutaj ładujemy te punkciki, ale no też trzeba je zbierać już pomalutko na kolejne Next KVK, które uważam warto inwestować bardziej niż w kiwiki klasyczne, jeżeli chodzi o zbijanie honoru, więc honor, wiecie, na takim robieniu łańcuszków, zbijaniu co jakiś czas, to wam to zrobi robotę też. Też sobie nabijecie dużo punktów. Ja powiem wam, że na samym takim łańcuszkowaniu w 3.090, gdzie to oni zawsze byli mocni w maruderach, fortach, to ja tam byłem w top 20 na koniec KVK. Więc, a ja nie używałem pocionów na barbarze. Po prostu sobie codziennie przychodziłem. Tutaj robiłem resecik, tam robiłem resecik. Jakby tak powiedzieć, tych maruderów. No i tak pomalutku to wszystko szło, prawda? Dzięki wielkie, że jesteście na koniec. Myślę, że już wszystko wam opowiedziałem na temat maruderów i ogólnie barbarzyńców. Dzięki, że wspieracie kanał, dzięki, że rozwijamy go, dzięki, że przez cały czas chcecie, żeby ten kanał się rozwijał i szedł do przodu. No i tyle. Dawaj, komentujcie, lajkujcie. Pchajmy to razem do przodu. Dzięki wielkie jeszcze raz. Trzymajcie się, hejo.